Urodziłem się na zimnej, pragnę umrzeć na chłodnej, pisał w swoim pamiętniku Adam Czerniaków, prezes warszawskiego Judenratu. Ulica Chłodna stanowiła wrota Warszawy i każdy, kto przybywał od strony zachodniej, musiał przez nią przejechać. Łączyła ona warszawskie Śródmieście z robotniczą Wolą, czyli wschód z zachodem miasta. To po niej kroczyła szlachta zmierzająca na pole elekcyjne, aby wybrać króla. Przechodziły nią wojska, tabory, ranni i jeńcy. Uciekali nią królowie, wyjeżdżał Fryderyk Chopin i Juliusz Słowacki. Na początku XX wieku Chłodna stała się ulubionym terenem spacerowym biedniejszej ludności miasta. Chętnie spędzano tam niedzielne popołudnia w teatrach, kawiarniach, a później także w kinach. Przed wojną była to ulica przyjazna, oferująca rozrywkę niemalże na każdą kieszeń. Chłodna była ulicą graniczną w wielu wymiarach. Wyznaczała granice Warszawy, oddzielała bogate Śródmieście od biednej robotniczej Woli. To tutaj spotykały się ze sobą dwie narodowości – polska i żydowska. I w końcu, w czasie II wojny światowej, Chłodna stała się ulicą graniczną getta, bowiem rozdzielała go na dwie części, tak zwane małe i duże getto. Kiedy w listopadzie 1940 roku Niemcy zamknęli getto warszawskie, skrzyżowanie Chłodnej z ulicą Żelazną stało się w nim jednym z najbardziej ruchliwych miejsc. Żeby przedostać się z małego do dużego getta, trzeba było przekroczyć Chłodną, ponieważ nie było żadnej innej drogi. Przy bramie, która otwierana była przez Niemców raz na jakiś czas, tworzyły się ogromne korki. Ludzie czekający w ścisku na przejście stawali się ofiarami szykan ze strony żandarmów. Znęcano się nad nimi w wyszukany sposób i strzelano do nich dla zabawy. Rozwiązaniem dla problemu poruszania się pomiędzy dwiema częściami getta była budowa drewnianej kładki. Przerzucona nad aryjską stronę miasta przy ulicy Chłodnej 20 miała upłynnić ruch w dzielnicy żydowskiej. Z czasem stała się ona dla Żydów tak zwanym mostem westchnień, z którego można było przez chwilę ujrzeć wolną Warszawę poza gettem. Widziany był obraz świata istniejącego tak blisko, na wyciągnięcie ręki, a przecież zupełnie niedostępnego dla uwięzionego w murach getta człowieka. Kładka nad ulicą Chłodną funkcjonowała do czasu likwidacji małego getta w sierpniu 1942 roku. Przy ulicy Chłodnej 20 mieszkał wspomniany już Adam Czerniaków, który od 1939 roku piastował funkcję prezesa gminy żydowskiej. Fakt jego współpracy z okupantem i sposób zarządzania Judenratem stał się przedmiotem krytyki ze strony Emanuela Ringelbluma, który w styczniu 1942 roku zapisał: cała działalność gminy jest jedną wielką, wołającą o pomstę do nieba krzywdą wyrządzoną biedocie. I gdyby Bóg był na świecie, to piorunami zniszczyłby to gniazdo zła, obłudy i zdzierstwa. Całokształt polityki finansowej gminy jest po prostu jednym wielkim skandalem. Po wojnie znaczenie ulicy Chłodnej spadło. Została pozbawiona swojego życia i ruchliwości. Pod koniec lat 40. straciła również znaczenie komunikacyjne na rzecz trasy WZ. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, oglądając nasze inne filmy edukacyjne, uczestnicząc w naszych spacerach, a także odwiedzając Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Zapraszamy do wizyty, a także sprawdzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych i zapisania się do newslettera.